Niezła jazda była po drogach dzisiaj. Warunki nieciekawe. Szkoły pozamykane oczywiście. W Stanach tak reagują, jak zacznie sypać śniegiem i w prognozach mówią, że będzie sypało do tam 7 po południu, to już oczywiście nie ma szkoły. Mimo że z mojego dzieciństwa pamiętam, jak na polskie warunki, to nikt by się czymś takim specjalnie nie przejmował. Bloni przechodzi dzisiaj pierwszą z 2 procedur medycznych. Właśnie zaparkowałem w szpitalu i opowiem Wam trochę o tym, co będzie się dzisiaj działo i jakie są konkretne następne kroki w jej leczeniu. Ale zanim się to stanie, muszę Wam serdecznie podziękować w imieniu nas obojga. Hello. Za to, co się rozpętało po naszym ostatnim filmie. Otrzymaliśmy niesamowitą ilość pozytywnych komentarzy i wiadomości od Was, jak również całkiem sporo wsparcia finansowego, którego zupełnie się nie spodziewaliśmy. Przysyłacie pieniądze z Polski na nasze konto PayPal. Kilka osób wpłaciło nawet kwoty znaczące na nasze konto w Polsce. Więc wszystko to bardzo dużo dla nas znaczy. Zarówno to wsparcie moralne w komentarzach, jak i oczywiście wsparcie finansowe, którego już zupełnie nie ukrywam, że potrzebujemy. Jedna z Was być może zapytał, o jakich pieniądzach rozmawiamy, ile to wszystko kosztuje. Więc dzisiaj myślałem wcześniej, że tak w zasadzie to nigdy tego nie zrobię, ale dzisiaj powiem Wam dokładnie, ile to wszystko kosztuje. Ile kosztuje leczenie raka w Stanach, 4. stadium raka piersi, w naszym konkretnym przypadku, przez prawie 3 lata w tej chwili. Więc jeśli jesteście ciekawi konkretnych sum, to zapinajcie pasy i jedziemy. How are you feeling before the surgery today? I don't want to film in here. Why not? Because you're not supposed to. Who Also, said? this lighting is terrible. Oh, that's why? That's another reason. Okay. How do I feel? Fine. You ready? I guess so. As ready as you can be? Does it need to be documented? Mhm. Okay. Za chwilę znowu ktoś skomentuje, że ponad 3 minuty filmu i bez konkretów, więc pokażę Wam w tej chwili bardzo konkretną sumę pieniędzy. Jest to kwota, na którą w tej chwili jesteśmy odpowiedzialni wobec samego szpitala. To jest nasze obecne zadłużenie wobec tylko i wyłącznie szpitala. Jeśli chodzi o odpowiedź na samo pytanie, ile to wszystko faktycznie kosztuje, ile kosztuje leczenie raka w Stanach, to wbrew pozorom nie jest to proste do zdefiniowania. Nie jest to prosta odpowiedź. Niełatwo odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że ta suma, którą Wam pokazuję, 127 000 i coś tam, to jest nasza obecna w tym momencie, w danej chwili odpowiedzialność finansowa wobec szpitala. Teraz, żeby zdefiniować całkowite koszty walki z rakiem, po pierwsze płacimy ubezpieczenie medyczne Bloni w wysokości $730 na miesiąc w tej chwili, więc możecie sobie to pomnożyć przez 12, wyjdzie Wam kwota na rok. Do tego płacimy do 26 000 na rok kosztów, za które sami jesteśmy odpowiedzialni, które są tak jakby wliczone w nasze ubezpieczenie. Czyli ubezpieczenie
ubezpieczeniowa składka jest 730 na miesiąc i do tego do 26 000 na rok my musimy jeszcze pokryć koszty medyczne za każdym razem, kiedy przychodzi jakiś tam wyższy rachunek ze szpitala. Co do samych rachunków ze szpitala, to tu jest przykładowy i zobaczcie sobie, jak ubezpieczenie podchodzi do tematu. To jest przykładowy rachunek za jeden dzień chemioterapii, przez którą przechodzi Bloni. Nie mówimy tutaj konkretnie, o którą firmę ubezpieczeniową chodzi i nie podajemy numeru tego rachunku, żeby nie było żadnych konsekwencji z tego filmu wynikających. Chcemy tu rozmawiać tylko i wyłącznie o samej sytuacji finansowej. I na podstawie tego rachunku widać, że na przykład 13 000 nie zostało pokryte w ogóle przez ubezpieczenie. W przypadku tej konkretnej jednej dawki chemii, jednego dozowania chemii, na które jeździmy w tej chwili co 3 tygodnie. W poniedziałki co 3 tygodnie. Było to wiele razy pokazywane na vlogu, więc myślę, że ludzie, którzy oglądają nas od jakiegoś czasu, są zaznajomieni z tematem. Czyli to jest na przykład kolejne 13 000, od którego ubezpieczenie w ogóle się odcina i mówi, że nie jest za to, w ogóle nie są za to odpowiedzialni, ta kwota przechodzi na pacjenta. Czyli to jest kolejne 13 000, za które jesteśmy my odpowiedzialni w dodatku do tej 730 składki ubezpieczeniowej i 26 000 na rok, które już tak jakby z założenia musimy pokrywać. I takie rachunki są co 3 tygodnie, z tym, że nie każdy kończy się tym, że 13 000 jest na nas przekazywane. Tak było w 2017-2018. W chwili obecnej przez ostatnie kilka miesięcy jesteśmy odpowiedzialni tylko za $200 z każdego rachunku. Te rachunki za każdą dawkę chemii są w wysokości tam około 30 000 i my jesteśmy tylko za $200 z tej dawki odpowiedzialni. Więc ta sytuacja wydaje się poprawiać z jakiegoś niejasnego powodu, ale co z tego, kiedy jesteśmy w momencie, gdy po prostu lawinowo się ta cała odpowiedzialność finansowa powiększa i dochodzi do momentu, kiedy po prostu są to kwoty astronomiczne, z którymi nie jest w stanie średnie gospodarstwo, nawet dobrze radzące sobie tutaj, poradzić w żaden sposób. Więc stąd cały problem. I'm the rule follower and you're the rule breaker in this relationship. I always break the rules. Yeah, I know. How do you feel? Fine. It's all gonna go well. No problems. I don't foresee any issues. In a few hours. I hope you'll I be- don't this isn't an ironic conversation we're having here, but In a I few don't hours foresee you'll be anything. back home and feeling normal. Jesteśmy po zabiegu. Wszystko poszło dobrze. Bloni się wybudziła się w zasadzie. Za chwilę ją zabiorę z powrotem do domu. Całość trwała około 4 godzin. Super Express. W Stanach się nie leży w szpitalu dłużej niż to jest absolutnie konieczne, bo oczywiście za drogo to kosztuje. Winny wam jestem jeszcze wyjaśnienie, na czym polegał obecny zabieg medyczny. Tak prawdę mówiąc, to tłumaczyliśmy to razem w materiale do poprzedniego odcinka, który ostatecznie nie został wykorzystany, więc teraz wam to pokażę. The radiologist we work with, he is an awesome guy and became our friend throughout the process, and he is fairly positive that he can knock these two new tumors. The two new tumors in the lungs can be taken care of by radiation. It's his strong opinion, and I have to tell you guys, actually the way they do it right now, it's pretty impressive. Imagine that this is the inside of your lungs, and somewhere in there there's the tumor. So first thing they do is they Wait, here's the tumor. It's good that you still have sense of humor. So first they go in and put 4 markers. Imagine 4 pieces of gold. That's actually what they do inside this ball. And then using that gold, the CyberKnife, which is a really cool Well, they're specifically radiation equipment they're specifically putting the gold around the tumor. Yeah, itself. to mark where the CyberKnife should shoot. So the CyberKnife can actually, going by that gold inside your lungs,
pinpoint the location. The CyberKnife is something that we saw that machine. It is impressive. That's something that moves around your lungs, and it shoots low dose radiation ray each time, and the dose is so low that it doesn't really affect anything else in your body. Well, I don't think but it's low. It is low. I It thought is low you said dose. it was just concentrated. No, wait, it is low dose every time it shoots, so that anything on the way of that ray doesn't get damaged at all. But because it goes around using those markers, all these beams cross in that exact one spot where the tumor is, and that's when the dose of radiation is super high, and this way it destroys only the tumor and nothing around it. So it's really smart, and the machine is so sensitive that it even reacts to your breathing, because you're laying down on a table for 45 minutes, so obviously your lungs are going to move up and down when you breathe, and the machine moves with you when it shoots those rays. So it's pretty advanced technology. And that's what the gold markers are for, to keep the beam tracking the... So the CyberKnife knows exactly where to shoot the ray of radiation every single time. So it's going to be a lot easier than the last radiation I had Right. that was over a whole general area and it affected the skin, and this probably won't have many effects at all. Czyli wartość bloni jeszcze trochę wzrosła po dzisiejszym dniu. Mimo że już była bezcenna, to teraz ma 4 kawałki złota w swoich płucach, więc jest jeszcze bardziej bezcenna. Tu jest nawet zdjęcie, prześwietlenie wykonane po dzisiejszym zabiegu, który wyraźnie pokazuje, że operacja się powiodła i 4 kawałki złota bezpiecznie sobie siedzą teraz w jej lewym płucu, oczekując na naświetlanie CyberKnife'em naświetlanie. Right after the surgery. And you're just fine. You still feel groggy? I feel shivery for some reason, and yeah, I could go back to sleep. Okay, let's go home. Okay. Żeby dać wam pełen obraz sytuacji, 127 000, jak wcześniej wspomniałem, to nasza odpowiedzialność finansowa wobec samego szpitala w tej chwili. Jak się znaleźliśmy w tym miejscu? Na początku całej tej kołomyi, próbując zmierzyć się z rozmiarem problemu walki z rakiem, oczywiście próbowaliśmy płacić wszystkie te rachunki, które przychodziły tu i ówdzie, niektóre mniejsze, niektóre większe, niektóre na kwoty nawet do $25,000. I teraz już wiem, że to był błąd. Oczywiście trzeba było od początku je odrzucać i rozkładać ręce i mówić, że nas nie stać. Nie jest to w ogóle tajemnicą, jeśli sobie już mówimy szczerze, że w Stanach wielu ludzi rachunków medycznych nie płaci. I po jakimś czasie są one gdzieś tam mielone przez system dosłownie i nikt tak w zasadzie do końca nie wie, kto je pokrywa, miasto, czy gdzie one giną. Ale taka jest prawda. Wiele osób rachunków medycznych nigdy nie płaci i gdzieś tam w końcu są one jakoś niwelowane. Co konkretnie się dzieje? Bardzo szybko, żeby nie zanudzać, w momencie kiedy delikwent przestaje płacić rachunki, na którego nie stać, są oczywiście przekazywane do tak zwanego komornika, czyli collections. Tutaj wszystkie firmy zajmujące się windykacją, ściąganiem długów od delikwentów niepłacących są prywatne w Stanach. I te firmy działają w ramach prawa, ale bardzo utrudniają ludziom życie. Oczywiście męczą telefonami ile się da, przysyłają przykre listy do czytania, straszą sądem, czasami biorą do sądu nawet i sąd wydaje jakiś tam wyrok, który, powiedzmy sobie szczerze, ma takie samo znaczenie jak ten pierwszy list, który przychodzi, że po prostu jesteście winni pieniądze. Jeśli coś posiadacie własnego, takiego jak samochód, który ma jakąś wartość, czyli jest spłacony, nawet mieszkanie, czy inne po prostu posiadłości, to w końcu wszystkie mogą one podlegać pod tą decyzję sądową i samochody zostaną odholowane, bank je sprzeda, rozprowadzi pieniądze tak jak tam komornik się domaga i tak dalej i po prostu stopniowo wszystko się traci. W momencie, kiedy nie macie nic na własne nazwisko, co może zostać w jakiś sposób spieniężone, to po prostu jedyne co mogą, w czym mogą wam zaszkodzić, to zepsuć wam tak zwaną historię kredytową. I znowu postaram się tutaj jak najszybciej, żeby nie zanudzać, bo film robi się już długi.
historia kredytowa w Stanach to jest tak jakby obraz waszej całej odpowiedzialności finansowej, całego finansowego życia, całej historii dosłownie. Od początku, kiedy została ona, kiedy zaczęto ją rejestrować i zepsuta, słaba, marna historia kredytowa znaczy, że po prostu nie dostaniecie na nic kredytu. Następnym razem, starając się kupić samochód, musicie za niego zapłacić gotówką, albo jeśli chcecie na niego kredyt, to być może ten kredyt będzie bardzo wysoko oprocentowany, na przykład tam 25 albo 30 nawet procent w skali roku, może i 40, nie wiem. Albo po prostu nie dostaniecie tego kredytu w ogóle, nikt nie da wam karty kredytowej i tak dalej, i tak dalej. Nawet załatwienie sobie nowego telefonu, zakup nowego telefonu i otwarcie konta u dostarczyciela usług komórkowych może być dużym problemem przy zepsutej sieci historii kredytowej, albo nawet załatwienie instalacji gazowej w domu, do którego się wprowadzacie, albo w którym mieszkacie, może być niemożliwe przy marnej historii kredytowej, więc bardzo to utrudnia życie. Natomiast kiedy człowiek znajduje się w sytuacji, kiedy dosłownie walczy o swoje życie i oczywiście jedynym jego celem, tak jak naszym w tej chwili, jest utrzymanie dostępu do usług medycznych, to jest nasz główny cel, utrzymanie dostępu do usług medycznych dla Bloni, więc naszym celem jest spłacanie ubezpieczenia. Naszym celem jest utrzymanie takiej sytuacji z ubezpieczeniem, żeby nie został odcięty jej dostęp do usług zdrowotnych. To wtedy oczywiście coś takiego jak instalacja gazowa w mieszkaniu, czy też kupno nowego samochodu zupełnie nie ma znaczenia i nie jest nawet w zakresie waszych celów obecnych, tak? 2 days after the procedure, how do you feel? Do you want the real answer or the I'm not going to complain and whine answer? The real answer. I just kind of feel like I'm getting over a cold or something. Like congested and stuff, but it's not bad. I don't feel like I have metal pieces of things in my lung. Because of all the intrusion into your lungs, they have to go in through a metal tube and to get in there. Like, I think that they also gave me some liquid to loosen stuff in there and it's loosened it. okay, we don't have to talk about that. Okay. Czyli teraz wracając konkretnie do liczb i finansów, 127 jest w tej chwili ze szpitalem. Około 53 000 jest w tej chwili gdzieś tam w systemie firm windykacyjnych, które męczą nas tam powiedzmy średnio 25 razy na dzień telefonami. Tych telefonów się oczywiście nie odbiera już po jakimś czasie, bo nie ma to żadnego sensu. Przysyłają bardzo dużo listów i tak dalej, i tak dalej. I co z tego? Nic. Kiedy człowiek jest niewypłacalny, to po prostu jest niewypłacalny. Problem polega na tym, że doprowadziliśmy się do sytuacji, próbując płacić te wszystkie rachunki do tej pory, gdzie po prostu, szczerze powiedziawszy, nie mamy nic. I jeśli nie uważacie, że uwłaczające i poniżające i stresujące jest błaganie o dotacje i pieniądze na internecie, to nie życzę wam, żebyście się nigdy znaleźli w takiej sytuacji, ale tak jak mówię, głównym naszym celem jest utrzymanie dostępu Bloni do usług medycznych. Jak to się skończy, to będzie prawdziwy problem. I oczywiście kwoty, o jakich tu mówimy, które powiedzmy są tam teraz w granicach tych $180 000, przy normalnym życiu w Stanach są spłacalne. Powiedzmy sobie szczerze. Dla średniego gospodarstwa domowego nie jest to kwota w Stanach tak astronomiczna, w sytuacji, kiedy dwoje ludzi nadal może pracować i jest jakiś tam sposób wydolnych zarabiać pieniądze. Nie jest to kwota tak astronomiczna, żeby jej nigdy nie spłacić, tak? W momencie natomiast, kiedy spłukaliście się do żywego, spłukaliście się do momentu, kiedy nie pozostaje wam nic innego, jak prosić o dotację na internecie, co właśnie stało się w zeszłym tygodniu i wasza odpowiedź i reakcja na to jest niesamowita. Otrzymujemy mniejsze czy większe wpłaty od zupełnie nieznanych nam osób, co jest po prostu niesamowite. Nie wiem nawet, jak za to dziękować. To w momencie, kiedy patrzycie jeszcze teraz do przodu na następną serię leczenia, która bazując na naszych dotychczasowych doświadczeniach może przynieść kolejne, powiedzmy tam 120 czy 130 tysięcy ze szpitalem i 50 z firmami windykacyjnymi, to w tym momencie kwota staje się powoli dosyć astronomiczna. I jedyne pytanie jest, czy w żadnym momencie nie przeszkodzi to właśnie w dalszym leczeniu. To jest oczywiście największy problem. I do tego wszystko się sprowadza. I had said to you that I think it's crazy that here we are in the United States and yes, a lot of people
tons of people from the United States have given us donations as well. I don't want to say that we are not getting support here. We absolutely are, but it's also crazy to me that we have people here from Poland sending us money and helping us pay our medical bills here in the United States, which our medical system is supposed to be so great. And I'm not saying that it's great. Obviously, a lot of politicians say that we need reform. It's not debatable that we need reform, but they act as though countries like Poland have such a worse healthcare system than us, and that's why they don't want to do that type of a healthcare system. And yet Polish people are sending us money to help me here in the United States pay for cancer treatment, and I just think that is crazy, ridiculous. But also, I'm very, very, very thankful for it, so thank you very, very much. You have no idea how much it's helping us. Myślę, że udało mi się to dosyć spójnie wyjaśnić. Jeśli nie, to dajcie mi znać. Dzięki wielkie za uwagę. Doceniamy strasznie wszystko to, co spłynęło w naszą stronę od was. Jest to absolutnie niesamowite i po prostu nie wiem nawet już, co dalej powiedzieć. Więc dzięki wielkie za oglądanie i lajki i subskrypcje. Do zobaczenia. Mam rękawiczki do obsługi telefonu. Można przez nie obsługiwać ekrany dotykowe, specjalnie dostosowane.